Po ataku na Pearl Harbor w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych rozpętano antyjapońską histerię. 120 000 osób mających japońskie pochodzenie trafiło do obozów. Nawet pomimo tego, że wielu z nich było amerykańskimi obywatelami. W tym filmie przedstawię historię ludzi, którzy zostali zdradzeni przez Stany Zjednoczone, którym służyli. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Był poranek 7 grudnia 1941 roku. Łowiący ryby Douglas Wada krzyknął do swoich kolegów: co się tam dzieje, do cholery? Patrząc na olbrzymie kłęby dymu bijące w niebo zza odległego urwiska. Może to jakieś ćwiczenia, odpowiedział jeden z nich. Chwilę później z nad skarpy wąskiej plaży dobiegł głos biegnącego latarnika. Ludzie, nie wiecie, że mamy wojnę? W ten właśnie sposób Douglas Wada, jedyny Amerykanin pochodzenia japońskiego służący w kontrwywiadzie amerykańskiej marynarki wojennej na Hawajach, dowiedział się o tym, że Japonia zaatakowała bazę amerykańskiej floty w Pearl Harbor. Wada był synem zamieszkałego na Oahu Hisakishi Wady, który w 1902 roku przybył na Hawaje, gdzie zajął się budowaniem japońskich herbaciarni dla zamieszkałych tam Japończyków. Jego syn Douglas szybko się zamerykanizował. Zaniepokojony tym ojciec postanowił wysłać go do Japonii, gdzie Douglas podjął studia. Przed wyjazdem z Hawajów Douglas zrzekł się japońskiego obywatelstwa. W Japonii Wada przesiąkł japońskimi zwyczajami i religią Shinto, ale perfekcyjnie nauczył się tam japońskiego. Gdy po 5 latach pobytu w Japonii powrócił na Hawaje, zainteresował się nim wywiad amerykańskiej marynarki wojennej. Wada został jego funkcjonariuszem, wykonując tajne zadania pod przykryciem, a te koncentrowały się wokół amerykańskich obywateli pochodzenia japońskiego i ich związkami z Cesarstwem Japonii. To ostatnie szykowało się już do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Opanowało sporą część Chin i spoglądało z apetytem na Filipiny i Indonezję, aby stały się one jego strefą wpływów. Ale Cesarstwo Japońskie dobrze wiedziało, że największym przeciwnikiem jego interesów na Pacyfiku są Stany Zjednoczone. Te ostatnie również odnotowywały rosnącą aktywność Japończyków w tym rejonie. Dla Japończyków Hawaje z prawie 100-tysięczną japońską mniejszością wydawały się być strategicznym przyczółkiem. A poza tym w bazie w Pearl Harbor na Hawajach stacjonowała większość amerykańskiej floty Pacyfiku. Gdy Wada powrócił na Hawaje, niemal w tym samym czasie przybył tam z Japonii Takeo Yoshikawa, podporucznik wywiadu japońskiej marynarki. Wada i Yoshikawa, jak opisują w swojej książce szpiedzy w Pearl Harbor Mark Harmon i Leon Carroll, stali się przeciwnikami, sami o tym nie wiedząc. Pierwszy z nich szukał informatorów, którzy dostarczaliby mu informacji na temat lojalności japońskiej mniejszości na Hawajach. Drugi również szukał informatorów, tyle tylko, że takich, którzy byliby w stanie dostarczyć mu wiarygodnych informacji o amerykańskich siłach stacjonujących na Hawajach.
Te, które dotyczyły amerykańskiej floty w Pearl Harbor, były dla Yoshikawy najważniejsze. Obaj działali pod przykryciem i obaj odnosili swoje sukcesy w tym zakresie. Ale wiosną 1941 roku w całych Stanach Zjednoczonych wybuchła antyjapońska obsesja. Sam prezydent Roosevelt w jednym ze swoich memorandów zakomunikował bez ogródek, że każdy przebywający na Oahu obywatel Japonii lub cudzoziemiec, który wita japońskie statki lub nawiązuje kontakty z ich oficerami bądź załogą, powinien zostać niezauważalnie zidentyfikowany i wpisany na listę osób, które w razie kłopotów trafią do obozu koncentracyjnego. Nawet Douglas Wada, pomimo swoich wywiadowczych sukcesów, spotykał się wielokrotnie z przykrymi konsekwencjami antyjapońskiej obsesji, która na Hawajach miała największy rozmiar. Gdy rankiem 7 grudnia 1941 roku japońskie lotnictwo zaatakowało Pearl Harbor, sytuacja japońskiej mniejszości na Hawajach stała się tragiczna. Edgar Hoover zadepeszował do podległych mu terenowych komórek FBI, aby te natychmiast aresztowały wszystkich Japończyków, zaliczonych wcześniej do podejrzanych kategorii obywateli. FBI z wojskiem i lokalną policją aresztowało wtedy 500 mieszkańców Hawajów japońskiego pochodzenia. Siłą rzeczy znalazło się wśród nich wielu informatorów Yoshikawy i niebawem zaczęły się ich brutalne przesłuchania. Douglas Wada był tłumaczem wielu takich przesłuchań. Gdy aresztowany został wielebny Isobe Misao, który udzielał mu ślubu, Wada był wzburzony. Obawiał się, że niebawem amerykańskie służby mogą aresztować również jego ojca. Dla samego Wady były to najcięższe chwile. Widział prawdziwy dramat Amerykanów japońskiego pochodzenia, ale czuł się bezsilny. W kolejnych tygodniach antyjapońska obsesja w kraju jeszcze bardziej wzrosła. 29 stycznia 1942 roku kongresmen Leland Ford zgłosił ustawę nakazującą internowanie wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych japońskiego pochodzenia, nie wyłączając tych, którzy mieli już amerykańskie obywatelstwo. I ta ustawa zyskała poparcie w amerykańskim kongresie. Nikt wtedy nie wiedział, że raport majora Kennetha Ringle z Biura Wywiadu Marynarki Wojennej poświadczył lojalność Amerykanów japońskiego pochodzenia i wyraził sprzeciw przeciwko ich aresztowaniu. Dowództwo amerykańskiej armii zignorowało raport Ringla, a potem go utajniło. Rozpętanej antyjapońskiej machiny nie można było już zatrzymać. 29 marca 1942 roku generał John DeWitt, dowódca obrony zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ogłosił, że rząd upoważnił go do internowania wszystkich Amerykanów japońskiego pochodzenia i że mają oni zostać uwięzieni w ciągu najbliższych 48 godzin. W rezultacie tego 120 000 ludzi trafiło do 10 obozów internowania, zlokalizowanych w stanach Arkansas, Wyoming, Kalifornia, Utah, Arizona, Colorado i Idaho. Niemal 70 000 z nich było pełnoprawnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych. Na Hawajach takim obozem był obóz Sand Island, ale jego więźniowie po jakimś czasie zostali wyekspediowani do innych obozów w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Władze w Honolulu obawiały się bowiem japońskiej inwazji na Hawaje. Aresztowanym nie postawiono żadnych zarzutów. Nie mogli więc zaskarżyć swojego uwięzienia. To było całkowite bezprawie w kraju, który szczycił się z obowiązującego prawa.
Antyjapońska atmosfera w kraju nieco opadła dopiero po zwycięstwie nad Japończykami w bitwie pod Midway 4 czerwca 1942 roku. Doszło nawet do spektakularnej wymiany szpiegów pomiędzy walczącymi stronami. 11 czerwca 1942 roku z Nowego Jorku wypłynęły 2 statki pod szwedzką banderą, na pokładzie których było 100 kilkudziesięciu Japończyków, którzy wcześniej zostali aresztowani przez amerykańskie służby. Byli wśród nich między innymi urzędnicy japońskiej placówki dyplomatycznej na Hawajach, oskarżeni o ułatwienie japońskiego ataku na Pearl Harbor. Kokishi Seki, Nagokita, Otoiro Okuda i Tadashi Morimura. Ale był także wśród nich porucznik Takeo Yoshikawa. Wszyscy powrócili do Japonii. W zamian do Stanów Zjednoczonych mogło powrócić 1554 amerykańskich urzędników pojmanych przez japońskie służby w Japonii, Hongkongu, Singapurze i Wietnamie. W 1943 roku policyjny reżim na Hawajach nieco zelżał i stał się mniej opresyjny. Tamtejsi buddyści i szinoiści mogli nawet odbywać swoje religijne ceremonie. Zaczęto też formować 442 Pułk Piechoty z Amerykanów japońskiego pochodzenia. Zgłosiło się do niego ponad 10 000 ochotników, wśród których było 2686 Hawajczyków. Pułk, nazwany Brygadą Purpurowych Serc, został wysłany w rejon śródziemnomorski i tam wszedł do walki. I bardzo szybko zapisał się w historii. Głównie dlatego, że jego żołnierze otrzymali najwięcej odznaczeń w całej amerykańskiej armii. Tymczasem zwycięstwo w tej wojnie coraz bardziej przychylało się na stronę Amerykanów. Stało się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy w listopadzie 1944 roku rozpoczęły się dywanowe bombardowania Tokio i innych japońskich miast przez amerykańskie superfortece. Wiosną 1945 roku nowy japoński premier Kuniaki Koiso wykrzykiwał jeszcze na falach eteru, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki, ale było już jasne, że wojna dobiegnie końca. I tak rzeczywiście się stało. W sierpniu 1945 roku Japonia otrzymała 3 śmiertelne ciosy. 6 sierpnia Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshimę. 8 sierpnia wojnę wypowiedział jej Związek Sowiecki i natychmiast uderzył na japońską armię kwantuńską w Mandżurii. A 9 sierpnia Amerykanie zrzucili drugą bombę atomową na Nagasaki. W rezultacie tego 14 sierpnia 1945 roku cesarz Hirohito zaproponował kapitulację i zaapelował do Japończyków, aby pogodzili się z klęską. Ostatecznie 2 września 1945 roku na pokładzie zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej pancernika Missouri podpisany został akt ostatecznej kapitulacji Japonii. Wojna na Dalekim Wschodzie dobiegła końca. A co stało się z japońskimi przeciwnikami w tej wojnie? Takeo Yoshikawą i Douglasem Wadą? Ten pierwszy po powrocie do Japonii pracował jeszcze jakiś czas w biurze wywiadu japońskiej marynarki wojennej. Ale w lipcu 1944 roku po dymisji premiera Hideki Tojo stracił swoją wiarę w japońskie zwycięstwo. Odszedł z armii i dotrwał końca wojny. Gdy 1 września 1951 roku do San Francisco przybył premier Japonii Shigeru Yoshida i podpisany został ostateczny traktat pokojowy ze Stanami Zjednoczonymi, Yoshikawa poczuł silne wzruszenie. Coś takiego zawsze chodziło mu po głowie.
Z kolei jego wywiadowczy rywal, Douglas Wada, został tym, którym wcześniej nigdy by nie został. Gdy na Hawaje przybył japoński premier Yoshida, aby upamiętnić ofiary ostatniej wojny, Wada był jego przewodnikiem z racji znajomości japońskiej kultury i zwyczaju. To był prawdziwy rechot historii. Jest już na rynku książka Szpiedzy w Pearl Harbor, na której oparłem moją dzisiejszą opowieść. Autorzy wciągają czytelnika w pełną napięć i zwrotów historię amerykańskich i japońskich działań wywiadowczych na Hawajach, zanim jeszcze doszło do japońskiego ataku na Pearl Harbor. Opowiadają o tragicznych losach japońskiej społeczności i obozach koncentracyjnych w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. To historia, której nie znajdziecie w podręcznikach. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.